Spędziłem 300 godzin na pustyni Arrakis w Dune Awakening, żebyście wy nie musieli. Czy warto kupić tą grę? Pogadajmy. Na początku dodam, że ten materiał nie jest sponsorowany, więc mogę tu mówić, co mi się żywnie podoba, a wszystko, co mówię, jest na bazie mojego doświadczenia przez te 300 godzin w tej grze. A tutaj macie jak coś serwer, na którym ja gram, jeżeli byście chcieli do mnie dołączyć i ze mną pograć, to serdecznie zapraszam, będzie mi miło. Jeżeli chodzi o krótką odpowiedź, czy warto kupić tą grę? Jeżeli chcecie grać solo i przejść tylko fabułę, za obecną cenę absolutnie nie warto. Jeżeli chcecie grać z ziomkami, lubicie grind, lubicie PvP i chcecie odblokować, nie wiem, najbardziej zaawansowane technologie w tej grze, znaleźć wszystkie schematy i tak dalej, lubicie po prostu, krótko mówiąc, grindować i tłuc się z innymi przeciwnikami, no to już zależy od waszego portfela. Jeżeli was to nie boli, no to możecie kupić. Ja osobiście bym poczekał na przecenę rzędu 25-50%. Z perspektywy czasu oczywiście. Mimo, że nie żałuję kupienia tego za pełną cenę. Ale po kolei omówmy sobie wszystko. Jeżeli chodzi o świat przedstawiony. Tutaj moim zdaniem jest akurat spoko, co prawda ja bazuję głównie na filmach i serialu, taki ze mnie fan. Niemniej bardzo lubię to uniwersum i bardzo mi się podoba to, jak został zaprojektowany cały świat w Dune Awakening. To znaczy, mamy kilka różnych biomów, jeżeli chodzi o basen Haga. Każdy biom różni się od siebie ukształtowaniem terenu, kolorami piasku, dostępnymi zasobami, które tam znajdziecie i które w zasadzie możecie pozyskiwać. Cała fauna i flora, jeżeli chodzi o tą grę, jest zróżnicowana również w zależności od biomu. Więc po 300 godzinach gry, jeżeli chodzi o cały świat, czy on mi się znudził, bo cały czas jednak mamy krajobraz pustyni. Co prawda lekko się zmieniający, bo tu mamy jakąś burzę piaskową, która może nas w sumie rozwalić i zniszczyć nam pojazd. Lub bazę, jeżeli mamy wyłączone pętarcze. To po 300 godzinach to dalej mi nie zbrzydło. Na zasadzie, że nie mam takiego odruchu, że patrzę na tą całą pustynię, na te wszystkie biomy, ja mam takie, Boże kochany, ile można. Więc to moim zdaniem jest na plus. I w kwestii świata i terenu to bym powiedział, że to tyle. Więcej tutaj naprawdę nie ma o czym gadać, bo jakby rozmawiamy cały czas o pustyni i jakby wiadomo, każdy biom będzie się różnił florą, fauną i dostępnymi zasobami w myśl pozyskiwanych ród i ogólnie surowców, które są dostępne w danym biomie, co będzie od nas wymagało relokacji na każdym etapie, w zasadzie na różnych etapach gry, żeby po prostu bardziej efektywnie pozyskiwać te materiały. Jeżeli chodzi o system rozwoju postaci, no, tu będzie ciekawie. Ogólnie system rozwoju postaci jest stosunkowo przyjemny, pod warunkiem, że wiecie, w jakim kierunku zmierzacie. A większość z was na starcie tej rozgrywki tego nie wie, więc ogólnie ma to swoje mankamenty. Jeżeli chodzi o dostępne klasy rozwoju, w którym kierunku możemy iść, to mamy żołnierza, mentanta, planetologa, mistrzów miecza i oczywiście Bene Gesserit. I teraz powiem szczerze, że widzę, że niektórzy używają pewnych umiejętności z pewnych drzewek, a pewne umiejętności z pewnych drzewek nie są używane w ogóle. Lub też w ogóle nie spotykam takich osób, które by używały tych umiejętności. Najczęściej spotykanymi kombinacjami jest kombinacja umiejętności planetologa, Bene Gesserit i mistrzów miecza. Oczywiście z lekką domieszką załóżmy umiejętności żołnierza, ponieważ tam są niektóre elementy pasywne, które poprawiają pewne określone statystyki, które mają wpływ chociażby na walkę PvP, czy też grindowanie różnych lokacji. Natomiast na chwilę obecną przyznam szczerze, że nie widziałem nikogo, kto by się specjalizował wyłącznie w jednej klasie, a mentantów to w zasadzie nie spotkałem w ogóle przez 300 godzin gry. Mimo że widziałem, że na YouTubie niektórzy tym grają, to osobiście nie spotkałem nikogo, kto by rozwinął, w każdym razie w pełni rozwinął i rzeczywiście wykorzystywał umiejętności mentanta. Zanim przejdziemy jeszcze do moich protipów, to muszę wam powiedzieć, że żeby uzyskać naprawdę pełną esencję i poczuć pełną moc, jaką daje wam, załóżmy, nie wiem, rozwinięcie Bene Gesserit czy kogokolwiek innego, jest wymagane wręcz przejście zaawansowanego treningu u konkretnego mistrza. W przeciwnym razie te umiejętności są naprawdę kosmicznie ograniczone, jak pomyślę sobie o tym, co mi daje, załóżmy, nie wiem, użycie tego takiego biegu Bene Gesserit w podstawce, a w maksymalnym rozszerzeniu. W zasadzie jesteście w stanie przebiec przez cały biom. A jeżeli przy użyciu tej umiejętności zastosujecie jeszcze pas dryfowy, to jesteście w stanie polecieć jeszcze dalej. Więc jeżeli chodzi o moje protipy, w początkowym etapie będziecie się skupiali głównie na farmieniu,
z uwagi na to, że to będzie wymagane dla postępów w fabule, dla rozwoju technologii i ogólnie będziecie skupiali trochę wokół fabuły i grindu zasobów, więc tutaj skupiłbym się na rozwoju planetologa przede wszystkim. To jest absolutny must have, jeżeli chodzi o optymalizację wydobycia i o zmniejszenie zużycia pojazdów, z jakich będziecie korzystać. A jeżeli chodzi o walkę w różnych stacjach badawczych, czy też wrakach statków, tutaj bym poszedł przede wszystkim w Mistrzów Miecza, Żołnierza i Bene Gesserit. Jakby to jest kombinacja, którą widzę najczęściej, niezależnie od tego, czy ktoś jest bardziej PvP, czy ktoś jest bardziej czysto grind i farmienie. To w zasadzie zestawienie i optymalne połączenie umiejętności tych klas jest najczęściej spotykane, w każdym razie na tym serwerze, na którym ja gram. Jeżeli chodzi o drzewko technologii. Tutaj powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ to drzewko jest zrównoważone. Te punkty, które są potrzebne nam do odblokowywania kolejnych technologii, jesteśmy w stanie bardzo łatwo pozyskiwać, w zasadzie czyszcząc różne większe obozy w basenie Haga, czy też w stacjach badawczych możemy je znaleźć i naprawdę w różnych innych miejscach, chyba nawet z poziomem levelowania również dostajemy jakieś punkty, więc jeżeli chodzi o rozwój samego drzewka technologii, jest to naprawdę zoptymalizowane i tu naprawdę nie mam się za bardzo do czego przyczepić, z wyjątkiem tego, że tego wszystkiego jest trochę dużo. Dużo z tych rzeczy jest też moim zdaniem nie bardzo potrzebnych, ale rozumiem, że to chodzi bardziej o rozszerzenie gamy przedmiotów i możliwości rozwoju postaci pod danego gracza, bo to, że ja będę grał mieczami, nie oznacza, że ktoś inny nie będzie grał sztyletami, nie? A jeszcze kto inny bronią. Taką zwykłą. Jeżeli chodzi o moje protipy w kwestii drzewka technologii, tutaj naprawdę polecam Wam serdecznie iść w kierunku tego, żeby w pierwszej kolejności rozwinąć wszystkie możliwe sposoby pozyskiwania wody, jak najszybsze odzblokowanie zgon suszni oraz odsiewaczy wiatru, jeżeli się nie mylę. Oddzielaczy, odsiewaczy, jakoś tak, wiatru, ponieważ zgonosusznia w połączeniu z tymi odsiewaczami wiatru zapewni Wam naprawdę optymalne połączenie, jeżeli chodzi o aktywne i pasywne pozyskiwanie wody, ponieważ odsiewacz wiatru będzie Wam, oddzielacz niech będzie. Oddzielacz wiatru będzie Wam naprawdę fajnie, pasywnie pozyskiwał wodę, oczywiście po wytworzeniu do niego filtrów stosownych, a zgonosusznia pozwoli Wam na zebranie po prostu ciała jakiegoś NPC-ta, wrzucenia tam i pozyskania bardzo szybko, jeżeli macie zaawansowaną zgonosusznię, to w zasadzie w 50 minut pozyskujecie 45 litrów wody, a to jest naprawdę duża ilość, szczególnie w początkowych fazach rozgrywki. Bo wiadomo, w endgame'ie mówimy bardziej o rzędach 200-300 litrów i tak dalej, nie? Co już jest stosunkowo problemem, żeby taką ilość szybko pozyskać, jeżeli nie macie rozbudowanego systemu. Jeżeli chodzi o drzewko technologii w myśl pojazdów, to tutaj naprawdę polecam Wam, aby nie inwestować w sam core pojazdu. To znaczy, jeżeli chodzi o korpus, nie kombinujcie, nie przechodźcie na kolejne MK4, MK5, MK6, naprawdę podstawowa MK, tam nie wiem, chyba 4, jeżeli chodzi o ornitopter, Wam wystarczy, jeżeli chodzi o ornitopter zwiadowczy. Jedyne, co tam powinniście zmieniać, to schowki, jeżeli będzie możliwość, zasilacze, silniki, skrzydła. W przypadku skutera to w zasadzie możecie iść również w silnik, zasilacz i schowek. Wiadomo, radar zarówno do motocykla, jak i do ornitoptera. I jeżeli chodzi o terenówkę, również schowek, silniki, zasilacze i w tym przypadku jeszcze lanca wydobywcza. Bo naprawdę zmiana lancy i to, co oferuje, jakie możliwości oferuje pozyskiwania surowców lanca, to jest po prostu totalny game changer, więc tutaj motor, później jak najszybciej terenówka do pozyskiwania zasobów i później zamiana motoru na ornitopter zwiadowczy, jeżeli tylko to będzie możliwe. To jeżeli chodzi o drzewko technologii. Broń, w przypadku rozwijania broni, no to już jest jakby według Waszych preferencji. Sami zdecydujecie, czy będziecie rozwijać bardziej broń palną, czy broń białą. To już w zasadzie od Was zależy. Ja z doświadczenia bym rekomendował głównie broń białą z tarczą Holtzmana, ale też skłamałbym, jakbym nie powiedział, że nie używam na przykład snajperek, żeby szybko z daleka ściągać oponentów. System budowania. No kurde, wiecie doskonale, że to jest mój komik, ponieważ budowaniem ten kanał stoi. Jeżeli chodzi o budowania, to jest bardzo ograniczony system. Jakby możliwości budowania w tej grze są naprawdę mocno ograniczone. Co prawda macie tam różne warianty do budowy. Niemniej jeżeli chodzi o samo budowanie w myśl kolizji bloków i tak dalej, żeby tworzyć coś bardziej skomplikowanego, to jest po prostu męczarnia, naprawdę. Oni niedawno, ponieważ chyba tydzień albo 2 temu dodali, że jeżeli macie ścianę, to na rogu tej ściany możecie postawić kolumnę. Wcześniej, jeżeli stawialiście ścianę,
a mieliście kolumnę narożną, to nie mogliście jej postawić. Co jest jakby totalnym absurdem dla mnie. I tego typu kwiatków jest więcej, więc ten system budowania jest mega toporny. Jeżeli chodzi też o budowanie, to tutaj wam od razu powiem, nie budujcie baz dużych. Nie budujcie dużych baz do momentu, aż nie wejdziecie na poziom aluminium, duraluminium. Dopiero jak wejdziecie na poziom pozyskiwania aluminium i duraluminium, wtedy jest sens, a w zasadzie taką naprawdę dużą bazę to jest sens budować wyłącznie wtedy, kiedy wejdziecie już na poziom duraluminium. Ponieważ wtedy de facto odblokują wam się również te elementy bardziej z dalekiej pustyni, które w zasadzie możecie, ale nie musicie mieć, ale jeżeli chcecie, no to wtedy będziecie potrzebowali dużej bazy. No pewnie tak jak widzicie gdzieś tutaj na załączonym ekranie pokazuje, jak wygląda zaawansowana rafineria przyprawy, która zajmuje ogrom miejsca. To jest naprawdę największa maszyna, jaka jest w tej grze na chwili obecnej. Więc mówię, takie naprawdę duże bazy, nie ma sensu inwestować w to gdzieś tam na początku. Naprawdę te zaawansowana konsola sublenne wam wystarczy do tego, aby przejść sobie całą grę i podatek za to macie marginalny, bo to jest tam 5000 Solaris, co w zasadzie ogarniecie w chwilę. 1-2 stacje i to macie. Oczywiście te konsole sublenne możecie później rozszerzać, bo ja sobie tam rozszerzyłem tam za 15 000 Solaris, możecie sobie dokupić rozszerzenie tego, ale to niestety rośnie wam również podatek i tak dalej, więc musicie naprawdę się zastanowić, czy tego potrzebujecie. I zgasło mnie świateło. No trudno. Więc tutaj jest to naprawdę indywidualne również, jaką bazę potrzebujecie. Jeżeli będziecie szli faktycznie w ten endgame i te duże rafinerie, no to siłą rzeczy będziecie potrzebowali dużej bazy, może nie aż tak dużej jak moja, którą widzicie na ekranie, za którą muszę płacić 16 000 Solaris podatku. W ogóle to, że w tej grze nie ma automatycznej opłaty podatków, jeżeli środki są na moim koncie, ani automatycznego uzupełnienia paliwa, jeżeli paliwo znajduje się w skrzyniach, to jest dla mnie jakiś żart nieśmieszny. Niemniej, jeżeli chodzi o moje protipy w kwestii budowania, używajcie zaawansowanych konsol tak długo, jak to możliwe i powinny wam w zupełności wystarczyć, jeżeli nie będziecie się bawili w endgame. Jeżeli chodzi też o lokacje, to tak jak mówiłem, w tych początkowych lokacjach, czyli w zasadzie do momentu, aż nie odblokujecie ornitoptera, bo później to już w zasadzie nie bardzo ma znaczenie, gdzie macie tę bazę i tak jesteście w stanie szybko tam gdzieś dotrzeć tym ornitopterem, to do momentu odblokowania ornitoptera budujcie się możliwie blisko różnych targowisk handlowych. Czy to tam blisko Gryfiej Rubieży, czy coś, bo najczęściej te wszystkie questy będą gdzieś tam skupione bliżej tych targowisk niż dalej. A nawet jeżeli coś będzie dalej, to będzie sporadyczne, więc w zupełności wam to wystarczy. Grind i walki z NPC. To jest stosunkowo ciekawy temat. Ogólnie system dostosowania trudności wraz z rozwojem postaci jest naprawdę dobrze zrobiony, to znaczy na początku te początkowe stacje są dla nas trudne, później kolejne te stacje, które zmieniamy biom, zmieniamy technologię itd. też są dla nas trudne i to wszystko idzie tak wykładniczo, że w zasadzie czujemy tą trudność w robieniu tych stacji / wraków, ale z drugiej strony nie jest to na tyle, że będziemy chcieli trzasnąć klawiaturą o biurko. No chyba, że wasze umiejętności są naprawdę bardzo niskie i w życiu nie graliście w żadną grę, to możecie mieć momentami tak, że będziecie chcieli rozwalić klawiaturę, ale jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek grał w jakąkolwiek grę i Duna nie jest pierwszą grą, to raczej tak mieć nie będziecie. Jeżeli chodzi o ten grind, to od początku naprawdę, jeżeli macie możliwość, róbcie stacje badawcze. Wraki statków, szczerze, zrobiłem je parę razy. Dosłownie parę razy i miałem wszystkie potrzebne materiały na całą rozgrywkę przez te 300 godzin, więc jeżeli chodzi o robienie wraków, które są de facto strefami PvP też, jeżeli chodzi o strefy PvP, w myśl wraków przez 300 godzin nie spotkałem ani jednego przeciwnika w strefie PvP, która była wrakiem i znajdowała się w basenie Haga, więc naprawdę spokojnie. Jeżeli chodzi o stacje badawcze, one różnią się od siebie w basenie Haga, mają różny układ pomieszczeń, różną florę, faunę, różną historię za sobą i jest to stosunkowo ciekawie zrobione. Na samo czyszczenie tych stacji z NPC-ów też nie jest jakoś mega trudne, więc spokojem każdy z was sobie poradzi. Natomiast jeżeli chodzi o endgame, no to tam już to wygląda trochę inaczej, ponieważ stacje badawcze na Deep Desert, czyli na głębokiej pustyni, już się troszeczkę różnią w myśl trudności przeciwników, ponieważ część z tych stacji jest w każdym razie w początkowej fazie bardzo podobna do tych stacji, które znajdują się w basenie Haga, natomiast im bliżej strefy PvP i w samej strefie PvP, te stacje badawcze już wyglądają inaczej i nie wchodzimy tam tak po prostu i nie czyścimy tej stacji w chwilę moment, tylko musimy tam wejść na dłuższą chwilę, przetrwać odpowiednio długi czas i pokonać odpowiednio dużą ilość fal,
przeciwników, aby uzyskać dostęp do unikatowych schematów, które mamy właśnie w stacjach badawczych, czy też we wrakach statków. Dlatego mówię Wam, jeżeli chodzi przede wszystkim o stacje badawcze, róbcie te stacje badawcze wtedy, kiedy macie wolną chwilę, z uwagi na to, że tam znajdziecie zasoby potrzebne do budowy maszyn w myśl pojazdów, które są naprawdę potrzebne i przydatne w dalszej fazie rozgrywki. Jeżeli chodzi natomiast o same wraki statków, czyli te strefy PvP, tak jak mówiłem, nie spotkałem tam żadnego przeciwnika w myśl innego gracza przez 300 godzin rozgrywki. No, chyba że na dalekiej pustyni, tam czasami zdarzało mi się kogoś spotkać, ale jeżeli chodzi o basen Haga, naprawdę nie spotkałem nikogo. Jeżeli chodzi też o same wraki statków, są one bardzo monotonne, układ pomieszczeń jest bardzo podobny, wręcz bym powiedział nawet momentami taki sam, jednakże w tym wypadku nie traktuję tego jako minus, a jako plus, z uwagi na to, że w tych strefach PvP kluczowa jest znajomość terenu, na jakim się znajdujecie i możliwość ewentualnej szybkiej ucieczki, jeżeli faktycznie wpadnie tam jakiś gracz, który jest bardziej dokokszony od Was. Więc tutaj nie stawiałbym tego jako minus, a jako plus, że to mimo wszystko jest do siebie podobne w myśl wraków statku, a stacje badawcze są sobie po prostu. Jeżeli chodzi również o stacje badawcze, w nich nieważne, czy robicie tą stację badawczą sami, czy z ziomkami, tam te skrzynki legendarne, unikatowe, w których znajdziecie unikatowe schematy, są indywidualne dla każdego gracza. To znaczy wy z ziomkiem, jeżeli pójdziecie, to i ty, i twój ziomek będzie mógł odebrać loot, który tam się znajduje w tej skrzynce i prawdopodobnie każdy z was będzie miał jeszcze zupełnie inny schemat w tej skrzynce. Bo to jest totalnie losowe i odnawia się chyba około co 40 minut, więc co 40 minut możecie wracać do tych stacji i wyfarmić w zasadzie wszystko, co daje wam dana stacja w myśl schematów. Myślę, że spokojnie, jeżeli poświęcicie pół dnia na robienie jednej stacji, to znajdziecie absolutnie wszystkie schematy, które tam w tej konkretnej stacji są dostępne. W przypadku tych wraków statków jest trochę inaczej, z uwagi na to, że to są strefy PvP, więc tam skrzynka jest jednorazowa. Jeżeli weźmiesz ty loot, to twój ziomek już tego, co było w tej skrzynce, nie dostanie. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Niemniej odnawiają się one również tam w okolicy 40-45 minut. Podobnie jak stacje badawcze, więc ze spokojem możecie tam latać i raz wy weźmiecie, raz wasz ziomek weźmie, ewentualnie się wymienicie, jeżeli macie powtórki jak karteczkami w gimnazjum. Jeżeli chodzi o głęboką pustynię i wraki, które się tam znajdują, przeciwnicy są stosunkowo ciężcy. Da się ich robić, niemniej czasami się napocicie, a jeżeli wleci wam jeszcze inny gracz, no to macie niezłe Kongo i osobiście bym odpuszczał. W przypadku stacji badawczych, tak jak mówiłem, te początkowe stacje badawcze, które znajdują się najbliżej, one są stosunkowo proste. Nie ma tam też strefy PvP, bo to się znajduje w strefie PvE i możecie bez problemu je czyścić z ziomkami czy samemu i tak samo schematami się wymieniać, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Im bliżej tej strefy PvP, tym stacje badawcze stają się trudniejsze i najczęściej będziecie się spotykali z falami przeciwników, które musicie rozwalić. I tutaj robi się już niezłe Kongo, ponieważ ci przeciwnicy są naprawdę trudni. Jednakże ta trudność wynika nie z tego, że schemat walki tych NPC jest zupełnie inny, że jest dużo trudniejszy do przewidzenia, ponieważ te schematy walki z tymi NPC-tami są naprawdę banalne do przewidzenia i w zasadzie jeżeli zrobicie kilka stacji, to już znacie większość schematów walk, jeżeli chodzi o sposobu poruszania się tych przeciwników, tych NPC. Jednakże trudność w tych stacjach na głębokiej pustyni, gdzie znajdują się naprawdę fajne, wartościowe schematy i też w sumie najdroższe w grze, bo najdroższe schematy, najdroższa lanca kosztuje nam chyba około 4 miliona Solaris, no to tamta trudność wynika głównie z ilości NPC i z ilości pancerza, jaką mają, a nie z samego tego, że po prostu jest to jakaś wyrafinowana walka. A osobiście zmieniłbym to w myśl bardziej zaawansowanych bossów i bardziej skomplikowanej walki niż rozwalania 5, 6 czy 10 fal przeciwników z coraz trudniejszym ekwipunkiem. W tym segmencie moje protipy, jeżeli chodzi o walkę z NPC i grind tych stacji wraków. Czyśćcie stacje badawcze tak często jak to możliwe, szczególnie w początkowej fazie, naprawdę zaoszczędzicie masę czasu później. Wraki róbcie wtedy, kiedy potrzebujecie, naprawdę jest tam wystarczająca ilość lootu, który zapewni wam rozgrywkę. Zresztą część tego lootu znajdziecie też w skrzynkach, robiąc różne inne misje, czy po prostu eksplorując mapę i czyszcząc obozowiska. Natomiast loot, który znajdujecie stricte w stacjach badawczych, znajduje się stricte w stacjach badawczych. No i oczywiście, jeżeli chodzi o używanie ekwipunku, zawsze możliwie najbardziej dokokszony ekwipunek, jaki macie, plus tarcza Holzmana. Bez tego ja bym nie polecał. Dodatkowo też bym powiedział, że przeciwników z daleka eliminujcie
snajperką. Natomiast wszystko, co bliżej macie, włączajcie tarczę Holtzmana, która was zarąbiście chroni i rozwalajcie ich sztyletami i mieczem. Mocno to wam przyspieszy rozgrywkę, serio. W kwestii grindu samych surowców, tak jak mówiłem już wcześniej, one znajdują się różne surowce w zależności od typu biomu, na jakim się znajdujemy, więc będzie to wymagało waszej relokacji czasami. Jednak jak najszybciej postarajcie się uzyskać terenówkę i lancę laserową do tej terenówki, która umożliwi wam naprawdę dużo większe pozyskiwanie zasobów, ponieważ terenówka pomieści więcej zasobów niż wasz ekwipunek, a lanca, która jest w terenówce, umożliwi wam pozyskiwanie dużo większego urobku w myśl surowców niż lanca, którą będziecie mieli w rękach. I tak jest od początku do końca. Także jeżeli chodzi o wydobywanie zasobów, jeżeli chodzi o terenówkę, jak już ją tylko odblokujecie, i lance do tej terenówki, no to w zasadzie skupiajcie się na wydobywaniu wyłącznie terenówką. Jeżeli chodzi jeszcze o protipy do grindu, to tutaj bym powiedział jedną rzecz i to tylko i wyłącznie w kontekście rozwoju technologii. Zawsze korzystajcie z najbardziej zaawansowanej technologii w myśl rafinerii ród, jak i rafinerii zwykłej, jak i rafinerii przyprawy. Przy czym, jeżeli już wejdziecie na poziom przyprawy, że będziecie ją wydobywać, pozyskiwać czy jakkolwiek, zróbcie podstawową rafinerię, zbierzcie tyle melanżu, ile wam potrzeba na zbudowanie tej średniej rafinerii przyprawy i od razu przeskakujcie na średnią rafinerię. Nie marnujcie melanżu na nic innego w pierwszej kolejności, jak na stworzenie tej średniej rafinerii, z uwagi na to, że urobek, jaki będziecie pozyskiwać z tej średniej rafinerii, jest dużo większy niż z tego małego pierdzika. Głęboka pustynia oraz strefa PvP, czyli de facto endgame. No to jest żenada. Naprawdę, to jest trochę żenada, jeżeli o to chodzi. Teraz i tak jest troszeczkę lepiej, ponieważ Tytan i Stravidium znajdują się również w całkiem pokaźnych zasobach w strefie PvE. Czyli tam, gdzie w zasadzie inni gracze nas za bardzo nie zaatakują. Co prawda pozyskiwanie ich zajmie więcej czasu, z uwagi na to, że występują w porównaniu do strefy PvP w dużo mniejszych złożach i trzeba się dużo więcej nalatać, ale jeżeli kogoś bardzo mierzi PvP, to dłuższym czasem uzyska to, co chce w strefie PvE. Nie czuję, jak rymuję ją. Natomiast jeżeli chodzi o przyprawę, no to niestety zostaje wam tylko i wyłącznie strefa PvP. I teraz jeżeli chodzi o przyprawę w strefie PvP, no to jest ciężko, ponieważ latanie do tej strefy PvP i pozyskiwanie przyprawy tam wymaga od was pewnych zdolności politycznych. W sensie musicie dobrze żyć z dużymi gildiami na waszym serwerze i z graczami, którzy pochodzą z różnych nacji na danym serwerze. Tutaj zachęcam, naprawdę zachęcam do używania translatora i rozmowy w natywnym języku z różnymi graczami. Ich natywnym języku oczywiście. Wy się trochę pomęczycie, ale profity, jakie z tego płyną, są naprawdę, naprawdę duże. Prosty przykład. Wydobywałem kombajnem przyprawę na głębokiej pustyni, naprawdę daleko od miejsca mojej bazy, którą tam miałem, i tylko dlatego, że wcześniej sobie przygotowałem tekst w języku natywnym osób, które tam grają, w sensie tej frakcji, która jest najbardziej agresywna. Możecie się domyślić, jaka to frakcja, a raczej jaka to nacja. Tylko dlatego, że sobie przygotowałem właśnie ten tekst, który jak tylko dostałem pierwszą rakietą wkleiłem na czat, to chłopaki mi odpuścili i po prostu mogłem dokończyć zbieranie i nie straciłem ani kombajnu, ani ornitoptera transportowego, ani 50 000 przyprawy, które miałem zapakowane w kombajnie. Co więcej, powiedzieli mi, że jeżeli tylko będę pojawiał się w strefie PvP, to żebym dawał im znać w ich języku, to zwyczajnie nie będą mi utrudniali rozgrywki. Więc dobre relacje z graczami w tego typu rozgrywce, gdzie mamy PvP i bardzo agresywnych graczy, dobre relacje zapewnią nam ochronę czy to ze strony gildii, czy też ze strony zorganizowanych grup różnych narodowości. Głęboka pustynia i strefa PvP to jednak nie tylko surowce w myśl przyprawy Tytanu i Stravidium, ale również misje Landstradu. Jeżeli chodzi w ogóle o Landstrad, to jest porażka. Na chwilę obecną autentycznie jest to porażka. Jest to tak monotonne, że to się w pale nie mieści. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że misje Landstradu, które realizujemy dla konkretnych rodów, są w zasadzie realizowane na dwa sposoby. Sposób A: przejmujecie punkt kontrolny na głębokiej pustyni. Jest to oczywiście strefa PvP, więc możecie się tłuc z przeciwnikami, a gwarantuję wam, że między Atrydami a Harkonnenami jest niezłe Kongo i często gęsto ja bym to pozostawił dużym gildiom. Lub sposób B: dostarczanie surowców, broni
czy różnych rodzajów materiałów do bezpośrednio rodów przez kwatermistrza. I jedno i drugie jest monotonne w ciul. Z tego co wiem, planują to poprawić, żeby to było bardziej zróżnicowane. Czekam niezmiernie. Niemniej na chwilę obecną jest to po prostu nudne i warto to obserwować z tygodnia na tydzień, bo czasami znajdują się takie perełki, że tam wiecie, musicie dostarczyć bardzo mało jakiegoś gówno materiału, a dostajecie schemat wart na przykład 4 miliony na wewnętrznej giełdzie. Oczywiście 4 miliony Solaris. I to jest moim zdaniem game changer. Ja dosłownie za 10 sztyletów dostałem schemat do lancy wartej 4 miliony, więc worth. Moje protipy, jeżeli chodzi o głęboką pustynię, przede wszystkim żyć naprawdę bardzo dobrze z graczami, którzy są tam aktywni / agresywni i prowadzić z nimi taką trochę wewnętrzną politykę. Akurat na tym serwerze, na którym ja gram, przyznam szczerze, że dużo osób, nawet w tych dużych gildii, są bardzo przyjaźni i idzie się z nimi dogadać. W sensie na zasadzie, jeżeli kontrolują duże pole i są tam załóżmy w 2-3 kombajny, no to wiadomo, że nie pozwolą ci podlecieć. Ale jeżeli coś tam z nimi pogadasz, że jest z nimi dobrze, to nawet może pozwolą ci tam wlecieć i z nimi po prostu to kosić, nie? Więc to naprawdę mocno zależy od tego, jak macie rozwinięte umiejętności komunikacji i perswazji oraz negocjacji. Natomiast jeżeli nie jesteście biegli w słowie i nie chce wam się wchodzić i uprawiać jakiejś wewnętrznej polityki, a mimo wszystko chcecie się pobawić w ten endgame, to albo musicie zmontować ekipę, konkretną ekipę znajomych, z którymi po prostu założycie gildię i będziecie mielić wszystkich w razie W, albo musicie zidentyfikować godziny, w których są aktywni ci najbardziej agresywni gracze i gwarantuję wam, że dzień, 2 na głębokiej pustyni sprawi, że będziecie w stanie bez problemu zidentyfikować godziny, w których ci gracze są najbardziej aktywni. Głęboka pustynia resetuje się też co tydzień, w myśl tego, że zmienia swoje ułożenie w myśl złóż, w myśl zasobów. Tutaj do zidentyfikowania tego, gdzie są dane złoża, pomoże wam na pewno strona Planetologist App. planetologist.app. Tam macie mapkę, na którą gracze nanoszą złoża, gdzie są jakie i tak dalej. Jeżeli chodzi o wydobywanie tych złóż z kolei i ten optymalny czas, w którym gracze są najbardziej lub najmniej aktywni, osobiście polecam wam się skupić na początku tygodnia, kiedy wszyscy dopiero budują bazy na dalekiej pustyni, lub końcówkę tygodnia, kiedy wszyscy wynoszą się z głębokiej pustyni i przenoszą urobek i materiały z dalekiej pustyni na Hagę. Wtedy większość osób jest zajęta po prostu całym tym rozgardiaszem, a wy możecie tam spokojnie, przy zmniejszonej widoczności, szczególnie pod koniec tygodnia, przemykać między skałami i pozyskiwać zasoby. Podsumowując, tak jak mówiłem, czy kupiłbym tą grę za te pieniądze, za które jest, dla samej fabuły, powiedzmy na te 75, około 75, między 75 a 150 godzin rozgrywki, w zależności od tego, jak bardzo wam zależy na speedrunie tej fabuły. Dla samej fabuły za te pieniądze nie. Jeżeli macie pewną ekipę, z którą chcecie pograć, bo lubicie właśnie ten klimat Duny i wiecie, że będziecie grindować i tak dalej, no to już kwestia jakby indywidualna. Jeżeli was nie boli ta kasa, to spoko. Ja osobiście z perspektywy czasu nie żałuję, że wydałem tą kasę, ale jeżeli miałbym to zrobić teraz, mając tą wiedzę, którą mam, poczekałbym na przecenę rzędu 25-50%. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, z chęcią na nie odpowiem w komentarzu, także śmiało je zadawajcie. Z mojej strony to wszystko. Siema na Rapausia. Cześć!